Dobrze. Okej. To cześć wszystkim tutaj online i tutaj tej mniejszości. Zrobiliśmy takie krótkie spotkanie tutaj z Państwem a propos pytań, które coraz częściej do nas trafiają czy na nasze media społecznościowe, czy ogólnie na grupach, a propos tego, kiedy się przeprowadzamy, jak to tam będzie wyglądać. Często dostaję pytanie, czy będzie stołówka. Jakoś widzę, że to jest ważne, ale tak naprawdę no, tych pytań jest sporo. Ja też mam część zebranych od osób, które nie mogły się pojawić. Więc proponuję, żebyśmy najpierw zebrali od osób, które są obecne pytania tutaj i online, a później ja mam listę w telefonie i chętnie przeczytam i poczekam na odpowiedź. Dobrze, to ja bardzo dziękuję też za zaproszenie, bo proszę Państwa, no to jest, nie ukrywajmy, wielkie wydarzenie, ta przeprowadzka do nowego budynku. Dzieje się to raz na 100 lat pewnie, bo następna przeprowadzka do kolejnego nowego budynku to nie wcześniej niż za 150 pewnie lat. A miejmy oczywiście taką nadzieję. Proszę Państwa, ten budynek powstawał bardzo długo. Pierwsze takie wzmianki, plany o tym, jak ten budynek będzie wyglądał, pojawiły się już na początku XX wieku, czy jeszcze na przełomie. Ja będąc studentem robiłem badania na trzecim roku na tym, jak przyjmą nas studenci tam. No wiecie Państwo, wiele się zmieniło i w tym roku rzeczywiście w następnym nas przyjmą ci studenci, tylko że ten budynek no już teraz realnie istnieje, a jest, jak Państwo czasem być może bywacie tam, to budynek jest gotowy w stanie surowym. Trwają teraz tam wykończenia, prace wykończeniowe. Planowany termin oddania tego budynku dla uniwersytetu to jest początek sierpnia. To znaczy w początku sierpnia uniwersytet przejmie ten budynek, jeśli oczywiście wszystko się uda i zostanie dokończone, i planowany, estymowany przez władze rektorskie dla nas termin przeprowadzki to koniec września nadchodzącego tego roku, tak? Czyli to jest bardzo realne. Wygląda na to, że oczywiście nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że tak się wydarzy, że to będzie ten moment przeprowadzki. Natomiast, proszę Państwa, będziemy oczywiście się starali, żeby ta przeprowadzka przeszła jak najsprawniej. Dla Państwa bardzo istotną rzeczą jest to, że planując przemieszczanie między wydziałami, w przyszłym roku powinniście planować już zmienny czas. Tak naprawdę trudno przewidzieć, czy my się 1 października, czy na przykład 1 lutego przeprowadzimy. Te równe tak naprawdę opcje wchodzą tutaj w grę i warto pamiętać o tym, że na przejechanie na inne zajęcia w innym miejscu będzie trzeba przeznaczyć odpowiednią ilość czasu. To może być oczywiście pewnym utrudnieniem. Proszę Państwa, ten nowy budynek, ja chciałem bardzo szybko opowiedzieć o tym, jak on będzie wyglądał. Mam tutaj dla Państwa rzuty, które są rzutami pięter oczywiście. To jest taki architektoniczny plan. Dość trudno się go oczywiście czyta, ale myślę, że możemy pewne rzeczy sobie bardzo szybko przejść i zaobserwować. Proszę Państwa, najważniejszy dla osób, które będą do nas do budynku wchodziły, to jest parter. Parter, tu jest wejście od ulicy Pogorzelskiego, która już jak mówiliśmy, jaki będzie nowy adres, Pogorzelskiego. Ile? Pewnie jeden, no bo pierwszy budynek w tym miejscu, chociaż jesteśmy w środku, więc może nam nadadzą jakiś inny numer. Proszę Państwa, główne wejście jest z tej strony i będziemy mieli coś takiego, co zaraz Wam pokażę na wizualizacjach, czyli klatkę schodową bardzo dekoracyjną i będziemy wchodzili na aulę dla 400 osób, piękną, też za chwilę na wizualizacji ją pokażę. Proszę Państwa, z spraw bytowych, najważniejsze. Po skręceniu w tą stronę, na północ, w stronę biologii, będziemy mieli stołówkę. Stołówka jest dużą przestrzenią, która. Zapraszam. Jest dużą przestrzenią. Widzicie, tutaj są już tam jakieś wstępnie meble zaplanowane.
Ale co najważniejsze, ta stołówka jest przestrzenią, która ma być stołówką uniwersytecką, taką ogólnodostępną dla wszystkich studentów, wszystkich wydziałów. I co bardzo ważne, my teraz też prowadzimy, jakby zwróciliśmy się do władz rektorskich z pytaniem, czy uniwersytet chce zadbać też o to, żeby ta stołówka była właśnie taką stołówką odpowiadającą na potrzeby studentów nie tylko naszego wydziału, ale wszystkich wydziałów, i wygląda na to, że to się uda. Że to będzie stołówka, w której będą dostępne dania tanie, a na każdą kieszeń i przystępne też na przykład bezmięsne czy dostosowane do diety. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą część parteru, to jest piękne miejsce, jak mi się to uda, nie udaje mi się tego oczywiście. To jest piękne miejsce, w którym będziemy witać ludzi, którzy do nas będą przychodzili. Mamy tutaj kafeterię, mamy tutaj bardzo dużą przestrzeń do wypoczynku. Planujemy w tych przestrzeniach na dole również umieścić, na dole lub na 5. piętrze, to zobaczymy jeszcze, przestrzenie do samodzielnego przygotowywania posiłków, tak, żebyśmy mieli tam kuchenki mikrofalowe, sztućce, taki pokój socjalny dla studentów ogólnodostępny. Myślenie tutaj w kategoriach tego parteru jest to, żeby to było ogólnodostępne dla studentów całego kampusu, natomiast myślenie w kategoriach naszego wydziału to jest pewnie raczej to piętro najwyższe. Proszę Państwa, aula to będzie dzielona na dwie przestrzeń. Tutaj mamy przestrzenie badawcze. Proszę Państwa, to dla wszystkich nas, którzy jesteśmy zainteresowani prowadzeniem badań, jest fantastyczna perspektywa, ponieważ będziemy mieli tam bardzo dużo przestrzeni laboratoryjnych, w których można prowadzić badania. Przestrzenie w ogóle przyjęte zasada u nas jest taka, że te przestrzenie będą współdzielone. To znaczy chcemy je udostępnić, one będą również dla Państwa udostępnione po to, żeby realizować zajęcia, spotkania, no, tak naprawdę życie akademickie w tym nowym budynku. Proszę Państwa, pójdziemy jeszcze szybciutko na górę do piętra bodajże 4. czy 5. Na piętrze 4. mamy początek biblioteki. Biblioteka będzie takim miejscem, takim learning center, takim miejscem, które ma być otwarte. To nie będzie taka biblioteka jak u nas, to będzie miejsca do pracy. Proszę Państwa, to będą najlepsze miejsca do pracy ever, ponieważ jest z biblioteki, z tych okien tutaj, z tych wrysowanych tutaj takich barowych stolików, rozciąga się widok na park, który tam koło Wydziału Biologii, między Biologią a Nęckim jest zorganizowany. To jest naprawdę najlepszy widok z tego budynku. Nie ma lepszego budynku, nie ma lepszego widoku z tego budynku, więc już się tak nawet śmialiśmy, że my będziemy też tam przychodzić sobie czytać literaturę i przygotowywać się do zajęć, bo to jest naprawdę świetne miejsce. Biblioteka jest dwupoziomowa, będzie można przejść na górę, czytelnia, wszystkie książki w otwartym dostępie. No, naprawdę bardzo fajne miejsce. Obok tutaj, proszę Państwa, widzicie, są przestrzenie, o ile nie pomyliłem oczywiście pięter, ale to wydaje mi się, tutaj są przestrzenie dla samorządu studenckiego. Są też piętro wyżej, jak wyżej jeszcze jest. O, dziękuję, bardzo dziękuję za podsuflowanie mi tego. To jest 5. Nie, to tutaj, dobrze powiedziałem. Dobrze. Ach, i zamknęłem. O jest, już teraz nie otworzę tego drugiego piętra, ale proszę Państwa, na tym kolejnym piętrze mamy przestrzeń, która jest przestrzenią taką ogólnodostępną dla studentów, i tam to będą takie przestrzenie, w których będziecie Państwo mogli organizować, nie wiem, spotkania, które potrzebujecie. One będą udostępnione dla Państwa. Proszę Państwa, co jeszcze ważne jest w tym budynku? W tym budynku będziemy mieli przepiękny atrium, ale w tym atrium będą takie nawisające pokoje. To wygląda bardzo spektakularnie, nawet już teraz tak jest w trakcie budowy, ale w tych nawisających pokojach są miejsca do spotkań. I to będą miejsca do spotkań otwarte dla każdego. To znaczy każdy, kto będzie potrzebował się umówić na wydziale, nie wiem, zrobić pracę grupową, będzie mógł z tego skorzystać, wejść, zarezerwować sobie tę przestrzeń i popracować. Po prostu popracować w niej. Tam będą też przestrzenie, będzie coś takiego jak przestrzeń do medytacji,
modlitwy, wyciszenia, czyli kompletnie pozbawiony wystroju, pokój, też w jednym z tych takim uspokajający, właśnie w tych nawisających tutaj gniazdach. Proszę Państwa, oczywiście sale dydaktyczne, których mamy całkiem sporo w tym nowym budynku, to też będą sale, których Państwo będziecie na co dzień korzystali. Co ważniejsze, to z punktu widzenia potrzeb badawczych, nasz budynek będzie sąsiadował z innymi wydziałami, czyli z Wydziałem Biologii, Chemii, Matematyki, Geologii, akademikami. Osoby badane do udziału w naszych badaniach będą na miejscu, po prostu będą na miejscu. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, która może nam trochę osłodzić żal po naszym aktualnym budynku i po ogrodzie, w którym spędzamy przecież mnóstwo czasu latem. Na szczycie naszego budynku będzie ogród mniejszy siłą rzeczy, ale ogólnodostępny, jakby wejście tam będzie swobodne. Widok z tego ogrodu to jest widok filmowy. To znaczy, wydaje mi się, że jak ktoś z Państwa pracuje w branży filmowej, to już można reklamować nasz wydział jako miejsce, z którym można plener, panoramę Warszawy z wszystkimi wieżowcami. Z tego małego tutaj ogródka pięknie widać. Tam na dole jest biblioteka, też doskonale to widać. A tu od południa będzie taka przestrzeń, w której będzie można odpoczywać i spędzać czas. Czyli ogród dalej będziemy mieli, tylko trochę inny. I teraz, proszę Państwa, ostatnia rzecz, pokażę wizualizację, bo to oczywiście czasu bardzo dużo nie mamy. Te wizualizacje Państwu pokażę i żeby było tak ładnie, można było różne rzeczy podziwiać. Oczywiście faktyczne wykonanie będzie pewnie trochę inne, bo to jest pewna wizja artystów, która spotyka się z rzeczywistością, tak? No ale mniej więcej to ma w ten sposób wyglądać. Proszę Państwa, to jest widok na naszą nową aulę, półkolista, ona będzie dzielona na dwie. To jest w wersji tej 400-osobowej, ogromnej. Tam Państwo widzicie na wprost, to jest wejście do budynku. Przestrzeń nie do końca porównywalna z tą, w której tu jesteśmy. Proszę Państwa, dalej idąc, tu są przestrzenie takie do pracy, właśnie te nawisające nad naszą przestrzenią atrium, z których no, można sobie spokojnie, tam są tablice wrysowane, tak, można sobie poczytać, popracować, obserwując jednocześnie kątem oka, co się dzieje na atrium, na tym placu głównym, więc to też jest bardzo ciekawe. Proszę Państwa, to jest przestrzeń pomiędzy salami dydaktycznymi, to jest taka przestrzeń otwarta, gdzie są wrysowane jakieś ławki, stoły. Wydaje mi się, że to jest parter, okolica stołówki. To jest wejście do naszego budynku i te schody ślimacze, które będą prowadziły nas na pierwsze piętro. Budynek jest tak zaprojektowany, że pierwsze piętro będzie ogólnodostępne, to będzie takie piętro uniwersyteckie, a my wchodząc po tych właśnie ślimaczku trafiamy na pierwsze piętro, które de facto będzie parterem, bo to będzie piętro takie no, wydziałowe, tak? Tu już będzie czysto przestrzeń wydziałowa, taka dla nas pomyślana i przez nas zajmowana. To jest wizualizacja tej stołówki, więc całkiem spore miejsce, tak jak Państwu mówiłem, jeszcze tam będzie kafeteria i ten punkt do samodzielnego przygotowywania posiłków, co jest bardzo, bardzo ważne. Tak będzie wyglądał korytarz naszego nowego budynku. Tu są wejścia do sal wykładowych. No, mniej więcej to tak będzie wyglądało. Tutaj też jest korytarz. Te korytarze na szczęście nie są bardzo szerokie, co jest jakby taką wynikiem tego, że no, też starano się tam jakoś dobrze wykorzystać przestrzeń, ale niestety dużo jest przestrzeni takiej, znaczy niestety,
niestety, zależy z jakiego punktu widzenia patrzeć. To jest oczywiście kosztowna przestrzeń, ale ta przestrzeń atrium dobrze mówię atrium, to jest dobre słowo, bo tak mam znaczenie, przestrzeni otwartej, takiego dużej, naprawdę dużej przestrzeni, tak jak w tej Politechnice Warszawskiej, ta aula, bardzo podobna, tylko nasza jest nowoczesna, tak, nowocześnie zaprojektowana. I proszę Państwa, to są sale wizualizacji sal dydaktycznych. One tak mniej więcej będą wyglądały. Mamy sale dydaktyczne, które będą klasyczne, oczywiście aule, takie duże sale jak 408 w liczbie 4. Mamy sale seminaryjne, mamy wreszcie te pokoje spotkań i mamy wreszcie sale warsztatowe. Co jest fantastycznym rozwiązaniem, ponieważ chyba 2 czy 3, 2 chyba sale warsztatowe z tymi pufami. Sale miękkie, tak, dwie. Dwie sale miękkie warsztatowe z pufami, ale oczywiście warsztatowe to znaczy coś więcej. Mamy tych takich dostosowanych do zmian jest nawet więcej. Proszę Państwa, zaraz to już jest koniec. Wracamy do tych przestrzeni właśnie pokojów, w których można sobie popracować i tyle z moich wizualizacji pokazów. I teraz pytania, myślę. Pytania, mamy 20 minut tutaj, a potem możemy się przenieść do sali obok, czyli Jak coś mam listę. Jeśli nie ma nikogo chętnego. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? O, jest. Nie. Tak. W naszym budynku nie ma, to było pytanie o przestrzeń na AWF, w naszym budynku nie ma przestrzeni sportowych, natomiast tamto centrum, które teraz obecnie jest, to centrum sportowe, ono ma być rozbudowane, znaczy ono ma być przebudowane, ma być całkowicie nowy budynek. W zeszłym tygodniu był konkurs architektoniczny na projekt tego budynku. Nie ma szansy, żeby polecieć. Będziemy się starali, żeby nie było tak, że ona będzie w środku semestru. To znaczy, to jest najtrudniejsze i najgorsze, co może się wydarzyć, ale nie możemy tego w 100% wykluczyć. Więc od razu to Państwu mówię, wszystko zrobimy, żeby tak nie było, ale potencjalnie może się przesunąć ta zmiana i w najgorszym z możliwych momentów wypadnie w środku semestru. Teraz dojeżdżam z regionalnej 20 minut ta droga zajmuje, więc okej. Myślę, że to też będzie Czy w akademikach wystarczy miejsca? To jest, znaczy nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dobra. Tak, Czyli też na etapie inwestowania w akademicy, tak. też powinno być teraz Tak, więc tutaj pani dziekan odpowiedziała, Kamila, nie było cię słychać, do tego więc ja powtórzę, że pan rektor dba o to, żeby powstawały nowe akademiki, więc prawdopodobnie powstaną, tam jest chyba plan przebudowy tych Żwirka i Muchomorka, tych 2 domów studenckich. Może ktoś ze zdalnych chciałby, to też proszę o sygnał, gdybyśmy chwilę czekali, to... Tak, będą mogły być 2 obligatoryjne wykłady prowadzone naraz, co paradoksalnie nawet tutaj by się przydało, bo są takie wykłady, które są w 408, a tam nie ma takich warunków stricte wykładowych. robi trochę różnie wyszukane zdanie do i ja się obawiam, że jest nagle tak dużo, że z drugiego i z trzeciego roku ja to innego naraz. To powiem tak, z punktu widzenia tego, co się będzie działo, czyli naszej przeprowadzki, to do takiego, to jest potencjalnie możliwe, natomiast my przenosimy się
tego istniejącego budynku. I nasze siatki są w miarę stabilne. Te zajęcia jakoś tak nie ewoluują, nie toczy się nic zupełnie takiego w rewolucji z roku na rok. Więc zanim by doszło do takiej sytuacji, w której się nakładają, to byłyby nakładanie się z równych lat oczywiście, tak? Więc i są 2 terminy. Poza tym też są 2 terminy, dokładnie. Dokładnie. Okej, to ja pierwsze z listy, może komuś coś przyjdzie tutaj lub tutaj do głowy. Czy będzie możliwość parkowania dla studentów? Niestety nie. Niestety tam nie będzie możliwości parkowania, ponieważ ten kampus jest bardzo zapełniony, że tak powiem. No, nie jesteśmy w stanie wynegocjować miejsc parkingowych na tym miejscu. To czy będzie miejsce na rowery? A, tak, to akurat tak. Ja nie pokazałem Państwu -1, ale na poziomie -1 jest cała strefa dedykowana rowerom. To znaczy mamy parking rowerowy, mamy prysznice, mamy i to jest tak skonstruowane, że po prostu Państwo wchodzicie do budynku, wszyscy wchodzą, tak? Państwo, pracownicy, kto chce przyjechać rowerem. No, tam przebieracie się i gotowi, tak? Możecie iść na górę, tak? Więc to jest bardzo fajnie, bardzo dobrze pomyślane. Okej, czy będzie miejsce do wypoczynku? Bo powiedział Pan Mhm. o tym pokoju ciszy, o stołówce, o pokojach do pracy, a tutaj jest pytanie o miejsce do wypoczynku. Wypoczynek w tym budynku, to tak jak na Dobrej, będzie mi umiejscowiony we wszystkich zaułkach, korytarzy, jakie będziemy mieli. W ogóle cała ta patio jest przewidziane do tego, żeby tam było miejsce wypoczynku, tak? Żeby tam, i to takiego wypoczynku dla wszystkich, tak? Kto tam będzie chciał przyjść. Parter w ogóle wokół auli, tak? Przepiękna przestrzeń. Od południa widać na ten taki mały park, tam w tej chwili są baraki, ale one będą zlikwidowane i od południa będzie, od tej przeszklonej przestrzeni będzie wyjście na no, coś w rodzaju parku, tak? Coś w rodzaju parku, pewnie to się zmieni razem z rewitalizacją kampusu Ochota. W przestrzeń do wypoczynku będzie na patio, będzie na tych przestrzeniach korytarzy, będzie na górze, czyli w ogrodzie, tym takim zimowym, nie zimowy, to jest ogród całoroczny, ale nasz wydziałowy. Będą przestrzenie, w których można właśnie pracować. No, to zależy, jak to rozumie wypoczynek, bo ta biblioteka też jest takim miejscem, w którym spokojnie można będzie wypocząć. Pytanie od SPZ-u, czy będzie zwierzętarnia? Tak, na poziomie -1, czy -1, bo -2 to są magazyny. To tam będzie zwierzętarnia, a ona jest podzielona na 2 części. Na część, która jest dedykowana psom. I tutaj jest też pewność, że ona będzie funkcjonowała. Druga część jest taką zwierzętarnią ogólną i tutaj jeszcze oczywiście na SPZ musi się wyłonić pomysł, tak, jakie zwierzęta hodować tam. Jeszcze jedna studentka zadała pytanie, czy będzie w nim ciepło? Dobre pytanie. Dobre pytanie, proszę Państwa. Postaramy się, żeby było ciepło. Natomiast budynek jest budynkiem nowoczesnym, czyli będzie to budynek, który na pewno nie będzie aż tak gorąco, jak jest tutaj, bo tutaj nie mamy żadnej możliwości sterowania ogrzewaniem i no to ogrzewanie jest bardzo duże, tak? Tam będziemy mieli klimatyzację, znaczy nie będzie klimatyzacji, to jest bardzo ważne, bo z punktu widzenia tak naprawdę zużycia energii, tak, i tych wszystkich rzeczy, nie będzie klimatyzacji. Natomiast będzie wentylacja taka wspomagana, mechaniczna, prawda, nawiewy, które będą dostarczały powietrza, więc utrzymanie stałej temperatury tam będzie możliwe. Myślę, że to będzie dobra temperatura, tak? No, mam nadzieję, że nie zbankrutujemy jako wydział i w ogóle damy radę z utrzymaniem tego budynku i będzie ciepło. Okej. Czy będzie winda? Tak. Już mówiliśmy, będzie kilka wind, na pewno więcej niż jedna.
Okej. Jak będą rozmieszczone damskie i męskie łazienki, bo obecnie nie ma ich na każdym piętrze. No i też kwestia tej dysproporcji u nas części damskiej do męskiej. Ja tego nie pamiętam, mówiąc Państwu szczerze. Natomiast na każdym piętrze będą toalety, na każdym będą dla jednej płci, dla drugiej płci. Będą toalety nieoznaczone płciowo. I O to chyba właśnie też było pytanie. tak, więc Dobrze. no będzie. To wszystko zostało już tam zaplanowane. Przemyśleliśmy to. Okej, tak ktoś zapytał, czy jak będzie bardzo źle, rozumiem, że w domyśle finansowo, czy tylko my będziemy z tego korzystać, czy będziemy musieli wtedy z kimś dzielić ten budynek? Tylko rozumiem, że to nie chodzi chyba o tą część wspólną, tak? Tylko ogólnie o część dydaktyczną. Na tym znaczy budynek jest nowoczesny, piękny i niestety nie może stać pusty. To znaczy będziemy dbać o to, żeby ten budynek na okrągło były w nim zajęcia i to oczywiście my mamy pierwszeństwo jako psychologię i nasze psychologie SPZ, WISP, kognitywistyka, dwójka, tak, to na 100% te kierunki mają pierwszeństwo. Natomiast będziemy się starali, żeby też tam były zajęcia z innych kierunków. Na pewno mogę Państwu powiedzieć, że kognitywistyka jedynka będzie z nami korzystała z tego budynku. Budynek będzie udostępniony do użytkowania całemu kampusowi, to znaczy my oczywiście z zachowaniem pierwszeństwa psychologii, tak, Wydziału Psychologii szeroko rozumianego, ale będziemy udostępniać tą przestrzeń innym studentom, tą też otwartą, tak, to jest tak pomyślane, żeby to było miejsce spotkań całego kampusu. Czy może się zdarzyć tak, że my będziemy musieli chodzić do innych budynków na zajęcia? Czy wszystko raczej Raczej będzie nie. Raczej się to nie powinno zdarzyć, chociaż nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie. Raczej nie. To jest mało prawdopodobne, skrajnie mało prawdopodobne. Okej. Ktoś tutaj się martwił o przestrzeń do czekania na zajęcia. Czy będzie wystarczająco miejsca, żeby nie było nam ciasno, żebyśmy się mieścili podczas oczekiwania na zajęcia? Bo tam na tych wizualizacjach niektóre korytarze były dość wąskie. Tak, przestrzeni będzie aż nadta. To znaczy, naprawdę, proszę Państwa, byliśmy tam, ta przestrzeń na tych planach, wizualizacjach wydaje się większa niż jest w rzeczywistości. To jest fakt, ale tam przestrzeni nie zabraknie. Będziemy się tłoczyć tak jak tutaj. Na pewno, na pewno. A propos biblioteki i stołówki, czy będą działały w weekend albo chociaż w jeden dzień dla SPZ? Trudno mi na to jeszcze odpowiedzieć, czy one będą działały w weekend, bo stołówka będzie stołówką uniwersytecką, więc to tam się wszystko rozgrywa. Jeśli chodzi o naszą bibliotekę, to myślę, że to jest warte do rozważenia. Na ten moment nie podjęliśmy takich decyzji, tak, nie wiemy, czy tak będzie, ale taka potrzeba jest sensowną potrzebą. Okej. Mi się wydaje, że to jest wszystko, co zebrałam. O, jest jeszcze. O, Ten budynek będzie, proszę Państwa, pozostanie własnością UW. To jest pewne. Druga rzecz. Do tego budynku wprowadzi się tutaj, zaraz obok, zespół pieśni i tańca. I już czekają, że tak powiem, jak my się stąd wyprowadzimy, bo potrzebują miejsc do prób i przejmują to miejsce. Oczywiście budynek wymaga gruntownego remontu. I ten gruntowny remont będzie się musiał odbyć, żeby przekazać, żeby jakby zasiedlił ten budynek ktoś inny użytkownik. Więc z dużym prawdopodobieństwem budynek będzie częściowo użytkowany, ale może się zdarzyć, że zostanie całkowicie zamknięty i w oczekiwaniu na remont generalny kilka lat, 2, 3, 5 będzie czekał. I potem jakiś wydział, ewentualnie jednostki administracji centralnej się tutaj ulokują. okej. A jeszcze jest też pomysł, żeby tutaj było Muzeum Getta. Tak? Pojawił tutaj pomysł. Pan dyrektorowi zgłaszaliśmy to na Tak. deadline. I jest taka możliwość, żeby uniwersytet zamienił się miastem, urzędem miasta, jakąś działką. Moglibyśmy zamiast tego budynku tej działki sobie jakąś inną, a to być może miasto chciałoby właśnie uhonorować to miejsce poprzez pamięć tak, za ofiar i uczynić tutaj, budować tę uniwersytet. Ale to jest jeden z pomysłów, jeżeli
byśmy go wspierali, to pewnie zwiększyłby swoje szanse na realizację. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest taki pomysł, który jakby no w grze z innymi pomysłami. Jeszcze dostałam jedno, jakby Aha. cały czas to się aktualizuje. A propos wygody krzeseł. I czy będą trochę wygodniejsze, bo w niektórych salach są straszne. No to prawda, że to straszne. Proszę Państwa, wyobrażam sobie, że nowe meble, które kosztują ileś tam milionów złotych, nie mogą być niewygodne. O, tak odpowiem. Natomiast czy one będą tak czy inaczej wygodne? Zresztą będą krzesłami kupowanymi do instytucji w sposób no, masowy, tak? Przeznaczonymi do użytkowania. Myślę, że już tam to nie będą jakieś bardzo designerskie krzesła, tylko raczej wygodne krzesła. Ale no. Proszę Państwa, jesteśmy teraz na etapie przetargu na meble, na wyposażenie. Tak? Czyli te meble pojawią się najprawdopodobniej nowe, których będziemy korzystać, których będziemy no, siedzieć tak i brać udział w zajęciach. Gry planszowe. No proszę Państwa, to jest bardzo fajny punkt. Tak, po pierwsze, pani kierownik biblioteki zgłosiła się do nas jakiś czas temu z propozycją tworzenia ludoteki, czyli biblioteki rzeczy do zabawy. Zapraszamy, zaraz tak będzie tu wykład, a my zaraz uciekamy do pokoju obok. Więc tak, po drugie, teraz mieliście Państwo ankietę, samorząd wystąpił z taką propozycją do nas, żeby utworzyć to już teraz. I z tego co wiem, to się nawet bardzo szybko ziści, bo Państwo chcieliście i my coś takiego zapewnimy. Więc tak, to nawet już tutaj planujemy. W ankiecie dużo osób zagłosowało za tym, że gry są jakoś potrzebne. Oprócz tam jakichś rzeczy potrzebnych do przygotowywania posiłków. No więc przekazaliśmy panu dziekanowi, że gry są jednym z tych rzeczy, które właśnie wygrały i będziemy mieli jakąś przestrzeń do wieczorków planszowych i tak dalej. One się teraz czasem odbywają na konkursie głównym, ale możemy mieć własne. Tak właściwie czemu nie? Oczywiście, proszę Państwa, to miejsce, my już teraz tutaj wygospodarowaliśmy tą salę gimnastyczną. W sumie no, wbrew wielu przeciwnościom, powiem tak. Jedną z tych przeciwności jest dach przeciekający, który kiedyś nam tam zalał tą przestrzeń, ale proszę Państwa, no, to jest po prostu taka konieczność, żeby tutaj nawet już zapewniać Państwu miejsce do studiowania, tak, do spędzania czasu razem. Więc ten pomysł w ogóle z dwóch stron, jak do nas przyszedł, to absolutnie będzie realizowany. I to pewnie już dość szybko. Znaczy myślę, że to kwestia miesiąca, 2 miesięcy, jak to się pojawi u nas. Już na czacie? Czy No właśnie. Są na czacie, dobra. Ja nie sprawdzałem tego czatu, a rzeczywiście. Są pytania, są pytania. Tak, pierwszy, kiedy będzie gotów ten budynek sportowy? Budynek sportowy to mi trudno jest powiedzieć, bo nowy ten konkurs taki architektoniczny teraz został rozstrzygnięty pewnie 4-5 lat. No to jest taka perspektywa realizacji, ale to ja Państwu to mówię znikąd, tak? W sensie, tak mi się wydaje, ale to nie musi być w ogóle poprawne. Proszę Państwa, czy był pomysł na centrum Bziknak? No to właśnie opowiedzieliśmy o tym centrum. Centrum to jest Biblioteki Zasobów i Komunikacji. Centrum, które właśnie będzie, ta nasza biblioteka, ta obecna, się przekształci w takie centrum otwarte, właśnie nawet tak fizycznie otwarte, tak? Będziemy tam mieli otwarty dostęp do książek, możliwość korzystania z tej przestrzeni. Czy stołówka i biblioteka będą działały w weekend? To już odpowiedziałem. Czy będzie szatnia? Ach, tak, oczywiście, że będzie szatnia. Nie ma opcji, żeby nie było szatni, ale to wiecie Państwo, no to jest standard. Tak, będzie. Czy siatka godzin zajęć pozostanie taka jak dotychczas, czy zostanie dostosowana do tej funkcjonujących na innych wydziałach UW?
W tym momencie mogę Państwu powiedzieć, że w przyszłym roku na pewno pozostanie taka, jak jest. Być może dokonamy jakichś zmian, ale to jest jakby to nie jest pewne i to nie jest konieczne wręcz powiem. Każdy wydział może mieć swoją siatkę zajęć, ale może się okazać, że to dla nas, jak wrośniemy tam, wręcz będzie korzystniejsze, więc to jest otwarta kwestia. To jest otwarta kwestia. Tak. Też Państwo taką petycję też chcemy, żeby wykłady skumulować 2-3 dni w tygodniu, żeby nie były codziennie, no i tam będzie łatwiej to zrobić, tak? Szczególnie dla pierwszego, drugiego, trzeciego roku, żeby wykłady mogły być właśnie na przykład w ciągu 2 dni do zrealizowania. Tak, taka była prośba, to dla mnie jakieś są z Państwa i tak się będziemy przyglądać siatce. Nie będzie tak jak w pierwszym życiu zrealizowania, ponieważ nie chcę się liczyć z tym, że zostaniemy być może tak awaryjnie tutaj, ale jak tylko już będziemy mieć większą swobodę i pewność, to będziemy się starali też jeszcze do Państwa sugestie zgłaszane wdrażać. To Dobra. wszystkie szczepy. Tak, wygląda na to, że to wszystkie. Siatka godzin do tej funkcjonujących na innych wydziałach. No idealnie w czasie. No idealnie, ja też już tak myślę, że studenci na wykład przychodzą, więc proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie samorządowi. Samorząd dba o Państwa potrzeby za każdym razem tak naprawdę. Nam jest fantastycznie z Państwem współpracować, bo proszę Państwa, w ogóle to. Powiem Państwu tak, inni dziekani naszego uniwersytetu, jak przyszli na nasze rozpoczęcie, inaugurację roku, to powiedzieli, wyszli potem i mówili, wiesz co Kamil, ty to naprawdę masz studentów. U nas to jest taka sztampa, a u was to jest życie. I to życie jest dzięki wam, i to życie jest dzięki samorządowi i to, że my, słuchajcie, funkcjonując w budynku jednym z najgorszych na uniwersytecie, jednak mimo wszystko mamy różne miejsca, mamy właśnie na przykład tą salę gimnastyczną, to jest Państwa zasługa. To znaczy Państwa i współpracy z Państwem i tego, że Państwo wychodziliście z takimi pomysłami, potrzebami i dla nas to jest po prostu fantastyczne wspierać i wielka radość z Panią Dziekan tutaj naprawdę gratulujemy w ogóle, gratulujemy pomysłów i jak macie Państwo jakieś pomysły, to przychodźcie do nas, bo po prostu warto ten wydział, tak jak tutaj już go zmieniać nawet, a myśląc o tym nowym, to już w ogóle będzie łatwiej. Ja też chciałem podziękować Rafałowi Stefańskiemu, doktorowi Rafałowi Stefańskiemu, który jest z nami tutaj, który prowadzi taką pracę wydziałowego zespołowego użytkowników. Państwo też przedstawiciele do tego zespołu należeli i ten zespół prowadzi taką, planuje, dyskutuje to, jak ten nowy budynek najlepiej wykorzystać. Więc to też jest taki proces, który Rafał prowadzi, angażujący wszystkich użytkowników. Proszę Państwa, to jest bez wątpienia pewnego rodzaju stresująca sytuacja, bo się przeprowadzamy, Przeprowadzamy się i to jest stresujące, ale dzięki między innymi działaniom zespołu użytkowników, państwa, samorządu, państwa wszystkich, ten stres wspólnie przeżyjemy, a warto. Dobra, proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Gdyby były jakieś konieczności, to jeszcze porozmawiać, to my jesteśmy dostępni. My też zapraszamy oczywiście ze wszystkimi pytaniami, jak coś będziemy się dopytywać, jeśli coś będzie niejasne. Nagranie udostępnimy. Tak, nagranie udostępnimy. Nagrało się. Super. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Muszę teraz to zatrzymać. Ja to niby wszystko umiem zrobić, tylko... Nie ma.